Witam. Mikrofon jak zawsze. Ja sobie szepnę tutaj. No dzisiaj to cyrk, normalny cyrk. Ale to cyrk w cyrku. Nie wiem, czy mnie słychać, czy też nie słychać. Bardzo proszę, jak napisać. Witam są. To ja mieliłem kawę. Bo po tych przygodach się nie mogę obudzić. No to fakt, świetnie. Akurat jest tylko jedna osoba, ale już rozpoczynamy, bo szkoda czasu. Słuchajcie, dzisiaj patrząc przez okno, przejeżdża policja i jeszcze coś. No i myśląc dokładnie, wiem, gdzie jadą. Jadą do Pałacu Herbsta, a w Pałacu Herbsta zbiera się ta największa grupa. Teraz ja prosiłem kogoś, nie wiem, czy tutaj znajdziemy, taką osobę, która zna godzinę tej rakiety rosyjskiej, która padła tam na Ukrainie. Konkretnie, bardzo bym chciał ją odnaleźć. Nie miałem czasu, po prostu ja niedawno przyszedłem, miała dokładnie 15:09, a już jest 22, czyli równą godzinę się mordowałem z tym, żeby cokolwiek tutaj zrobić. I nie wiem, czy coś zrobimy, czy nie przeniesiemy to na jutro. Witam. 4 nad ranem. Fantastycznie. Zrobimy to na Polskę dzisiaj, ponieważ będzie mi szybciej, bo co tu ukrywać, to nasze konsekwencje, przecież to u nas. Ale 4 rano naszego czasu, czy tego rosyjskiego?
W czwartek to było, tak? Czwartek to był 21, czyli wczoraj. Że was nie chcę zanudzać głupotami tutaj. Dobrze, mam 21. Dobrze, robimy godzinę 4 rano, bo to nie ma sensu. Najwyżej sobie uściślimy, bo zaraz zobaczymy, czy będzie różnica. I mnie to bardzo przeraziło tutaj 4 rano. Dobrze, już. Mam. Zobaczcie, jak to wygląda. Jak się znacie na astrologii, to już wiecie, w 3. sektorze. I zobaczcie, tutaj mamy Wodnika i Neptuna. Ale to nie jest istotne, bo to nie wpływa na jakieś działania bardziej. I teraz zobaczymy. Jeżeli to jest 4 rano, to jest waga, rak. To nie wierzę w bajki, ale jeżeli Władimir Putin jest wagą, Rosja jest rakiem. To po prostu nie do wiary. Ascendent mamy, a z kolei Słońce wtedy było 29 stopień 17 sekund. To jest jeszcze Skorpion. To są ostatnie chwile Skorpiona. Podpisał się, po prostu podpisał się. To jest po prostu, wiecie, fakt faktem, że to było bez żadnego pokazania tylko siły, co mają i w jaki sposób, jak się zabezpieczyć. Przed tym się nie zabezpieczymy. Ja oglądałem to przemówienie jego. Nie to, że byłem przerażony, tylko że ja troszeczkę znam Rosję. Czy Rosjanie dążą do wojny? Chyba nie są gotowi do tego. Ale my to jesteśmy w ciemnym lesie. To nawet nie można powiedzieć, że w ciemnym lesie. Cała Europa, cały świat nie jest przygotowany na wojnę. Żaden. I oczywiście, że gdyby w założeniu Rosjanie chcieli, to by już dawno ruszyli. Putinowi chodzi chyba o tych, przede wszystkim o terytorium. No co tu ukrywać? Oni chcą być tą wielką Rosją. I roszczą sobie pretensje do krajów, które są Rosją. A Ukraina, no to jest Ruś Kijowska. No nie, traktujmy to poważnie. To jest Ruś Kijowska. Oczywiście, że Ruś Kijowska była i Moskwa później powstała za pomocą Dżingis-Khana i to było zupełnie inny system myślenia, no ale trzeba przyznać, że jednak. I musimy to uwzględniać. I teraz tutaj, jeżeli ascendent wypadł dokładnie w informacji i w wadze, to waga powinna czekać. Powinniśmy czekać. W dodatku tutaj mamy Słońce. Nie pokazałem. Tutaj jest ten ascendent. Tu mamy Słońce. I Słońce, przecież to było. I zobaczcie, to jest ostatnia woda samca, czy ostatnia ryby. To jest ostatni dzwonek. Jeszcze zrobimy mały numer. Dobrze, okej, w porządku, zaraz zrobimy.
To jest Władimir Putin. Dlaczego to mam 22, a nie 21? Opa, no. Mamy 21. To jest ten 50 rok, czyli ten prawdopodobnie ten poprawiony kosmogram Władimira Putina, ale zobaczcie, teraz zobaczymy aspekty. Słońce, Jowisz, kwadratura. To jest tylko przegrożenie, to nie jest żadna reakcja. Ta kwadratura jest najspokojniejszą rzeczą, jaka może być. Mars, Księżyc. Popatrzcie. Słońce, kwadratura. Wenus. To jest rozwód. Opozycja, początek rozwodu, czyli to jest coś takiego, co można by było nazwać. Chcecie? Zapraszam. To nie jest tak, jak informuje tutaj, przykro mi, ale prasa no nie informuje. To no jestem ciekaw, ja bym to nazwał takim bardzo silnym, uspokajającym, pokazującym ogromną siłę. Zobaczymy, co będzie. A teraz wróćmy to, co ja widziałem dzisiaj. Przepraszam, że nic nie mówię, ale po prostu nie chcę się pomylić i to jest to. Przypuśćmy, że to była 18. Aż mi się zimno zrobiło. Pokażę wam. To była 18. Zaraz zobaczymy ascendent. Czyli odpowiedź na to, co było o tej 4 rano. Bardzo mnie się to nie podoba. Wyjątkowo mnie się to nie podoba. Zobaczymy, co. Ja jestem ciekaw, co było w prasie napisane. Czy może jest jutro jakieś spotkanie tutaj w Herbście? Albo i to miejmy nadzieję, że to tylko przygotowanie jest do czegoś. Bo tutaj normalnie są obrady NATO. Tutaj. To jest takie miejsce. Dlaczego akurat to wybrano? Nie wiem. Nie umiem odpowiedzieć. Może jest bardzo intymne takie. Może
Ja bym tego nie wybrał, no ale zawsze była Magdalenka. Ale możliwe, że Magdalenka im się nie to, że znudziła. Ja nawet nie wiem, co jest w tej chwili w Magdalence. Że o Magdalence to można historię napisać. Także, że tak to wygląda. No więc nie wiem, co sądzić. Naprawdę nie wiem i jestem bardzo ciekaw, jak to będzie. To, co teraz zobaczyłem, to nie podoba mi się to. Absolutnie nie podoba mi się. Tylko, że ja obszedłem ten cały ośrodek i on był martwy. Tam przyjechało, ja wiem, w samochodzie liczmy, że 9 osób, nic więcej. No to przypuśćmy nawet 9 osób jednym samochodem. Jak było to spotkanie NATO, to było przynajmniej tutaj ze 24 samochody i same korpusy dyplomatyczne. A tutaj na warszawskich rejestracjach był tylko jeden samochód. Także mam nadzieję, że nie. Ja jestem ciekaw, co jutro. Musimy do jutra poczekać. Ja specjalnie się przejdę, bo to jest ode mnie to jest, jak przychodzę do parku, jak chodzę po tym Księże Młynie i wam pokazuję, no to jest tu, to jest to miejsce. Tam, gdzie są te słynne lofty łódzkie. Także tak to wygląda. No, zobaczymy. Ja jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądać, jak to w ogóle będzie pokazywać. Także, nie wiem, powiem wam szczerze, że jestem lekko przerażony tym wszystkim, bo nie podoba mnie się jedno. Po co w ostatniej chwili pokazywać, że jeszcze się ma jakąś władzę? Mówię tu o panu Bidenie. Trump i tak, jeżeli dojdzie, to będzie starał się zrobić wszystko, żeby zrobić biznes. Biznes nie robi się na wojnie. Nie ma sensu, bo tam trzeba ściągnąć cały biznes, bo wtedy, jeżeli będzie jakakolwiek wojna, najwięcej zyskają Chiny, Indie. Przecież wszystkie huty, cały przemysł ciężki jest właściwie oddany Indiom i Chinom. No więc po co? Przecież był taki moment Polski, kiedy my mieliśmy przemysł ciężki, bardzo dobrze rozwinięty. Byliśmy właściwie trzecią potęgą na świecie, stoczniową. Budowaliśmy statki właściwie dla całego świata. Robiliśmy te statki doskonale. To trzeba było to zniszczyć. Przemysł hutniczy. Przecież hut, nie pamiętam ile było w Polsce, nie umiem odpowiedzieć, ale chyba było 5. Ile było walcowni. I to wszystko pracowało. Ja rozumiem, że wtedy był Związek Radziecki i nas dusił. W porządku, ale gdzieś to szło. Teraz mieszkam w mieście Łodzi. Młodzież pisze na murach tym sprayem: Łódź, miasto włókniarzy. Przecież tu nie ma ani jednego zakładu włókienniczego już chyba. Ja nic nie wiem o żadnym zakładzie włókienniczym. Nie wiem, czy przędzę robimy. Przecież ja pracowałem przez krótki okres. Akurat tam, gdzie byłem wychowawcą, to byłem wychowawcą właśnie w zakładzie włókienniczym. My robiliśmy przędzę. Ja miałem dziewcząt z 9 zakładów włókienniczych. Dziewczyny były z 9 zakładów. Niektóre zakłady miały tylko 12 osób. Znaczy tylko 12 dziewczyn było z tego zakładu.
Były zakłady, gdzie miałem 150 osób, niektóre zakłady miały 30 osób. Różnie, po prostu różnie. Albo wynajmował zakład tylko dla jakiejś tam grupy, bardzo wąskiej. Nawet był taki moment, że mieliśmy tylko 2 osoby w zakładzie. Nie mieliśmy takiego pokoju i trzeba było go łączyć. Znaczy pokój był, tylko te mieszkania, no bo to był blok przerobiony na taki internat. Także to nie jest tak. No pewne rzeczy mnie się nie podobają i to coraz bardziej, dlatego że tutaj ten przemysł włókienniczy, który był, słuchajcie, to ja mówię o bawełnianym, który żeśmy sprowadzali z Kazachstanu, tą bawełnę, to jeszcze za czasów bo to Poznański chyba kupił pola w Kazachstanie. Bawełnę. I ta bawełna szła. Tutaj była kolej, ten koci szlak, który jest na Księżymłynie, właśnie tędy przychodziła bawełna. I tory były tutaj szły przez Przędzalnianą, przechodziły przez Kilińskiego na wysokości tych teraźniejszych obrońców pokoju, ale one szły aż do Białej Fabryki i one przechodziły do Gajera. Tędy. A była jeszcze kolej obwodowa przecież w Łodzi. W samo centrum miasta wjeżdżała kolej, ta przemysłowa, bo jeszcze była Łódź fabryczna, która jest w centrum miasta. Ale to zupełnie o co inne chodzi. I teraz wyobraźcie sobie, że my produkowaliśmy przecież obrońców pokoju, czyli tutaj zakłady Scheiblera i Gromana. To była największa hala na świecie. Największa przędzalnia na świecie. Największa hala. I to wszystko dudniło. Przed wojną i po wojnie. Pracowało kilka tysięcy ludzi. W każdym z tych zakładów po 1000 osób. U nas, w moim zakładzie, czyli Leonarda, przed wojną pracowało około 1000 osób, a po wojnie pracowało prawie 2000 ludzi. To są ogromne zakłady. Teraz wyobraźcie sobie takie miasto, 2000 ludzi, tu 3000, tu 5000 i to wszystko pracowało. To wszystko funkcjonowało. Dzisiaj nic nie ma. Nic. Gdzie ci ludzie? Co z nimi zrobiono? Jak oglądacie Ziemię Obiecaną, czy oglądacie jakiekolwiek kroniki, to się nie da opisać. I teraz zobaczcie, że te zakłady muszą gdzieś być. Większość faktycznie to są Korea, potem Indie, ale w Indiach zakładali Anglicy. A większość włókienników naszych, tych bardzo dobrych, pojechało do Ameryki Łacińskiej. Ponieważ tam są plantacje bawełny i tam było zapotrzebowanie. I teraz, jeżeli to zniszczyliśmy, i teraz, bo o co mnie chodzi? W takim stanie Trump przyjmuje Amerykę. I on musi ściągnąć to wszystko, bo jako człowiek biznesu musi to wszystko ściągnąć. Przede wszystkim Chiny, przede wszystkim Wietnam, przede wszystkim, nie wiem, czy w Indiach inwestowali, raczej wątpię. Ale widzicie, zakłady motoryzacyjne padają. Dużo rzeczy pada nagle. My jeszcze tego nie odczuwamy, ale lada moment. Teraz jeżeli on z wiosną ruszy rolnictwo i wprowadzi to rolnictwo
zupełnie innego typu, gdzie zabroni na przykład używać tych niektórych nawozów, zrobi tą pszenicę na przykład taką, przypuśćmy zdrową pszenicę, nazwijmy to tak, to automatycznie w Europie to tylko my potrafimy tak produkować taką pszenicę. Nikt więcej. To, że mówimy, że tam na Ukrainie są, że taka żyzna ziemia, nie uda im się. Dlatego, że oni mają tą pszenicę w odpowiedzi. Tak, pszenica, która u nich jest, ona musi otrzymywać odpowiednie chemikalia, żeby się utrzymała. My mamy tą pszenicę, która wyrośnie zawsze. Zwróćcie uwagę, jak pan Cejrowski opowiada właśnie o swojej pszenicy, o tym wszystkim, jak on to prowadzi. I to do tej ekologicznej pszenicy ekologicznej, żadna ekologiczna, to jest normalna pszenica. To jest wrócić, to jest dosłownie 15 minut. To jest tylko przywieźć do rolnika i niech rolnik posadzi. I to w ciągu, przypuśćmy, powrotu do pszenicy tej, która była 30 czy 40 lat temu, nie ma takiej możliwości. Ponieważ ona jest tak genetycznie zmieszana i właściwie nawet nie wiem, czy zachowaliśmy tą pszenicę. Może tam w tej Norwegii jest jakiś tam, wiecie, kawałek. Czy można by to odnowić? A na pewno, że tak. Można by to, ale to jest straszny koszt. Przez in vitro i to by było bardzo drogo. No jest ta, Włosi mają jeszcze troszeczkę swojej pszenicy. Nie wiem, kto jeszcze tam, bo to wszystko, co już szło, to szło właśnie przede wszystkim z Polski, z Ukrainy i z Kanady. I Stany Zjednoczone produkowały bardzo dużo. Trzeba by to odnowić to jest wielki proces. I w gruncie rzeczy, no trzeba przyznać, że instytuty nasze instytuty, no w gruncie rzeczy one są przygotowane na ten typ właśnie działania. Dlatego, że jeszcze są ci ludzie, przypuśćmy w moim wieku, którzy jeszcze widzieli, jak to się robi, jeszcze mają sposoby. To przede wszystkim ten Instytut tej biologii nuklearnej w Radzikowie, gdzie oni napromieniowują i robią te sadzonki, tak, czy tę pszenicę. Można by było naprawdę posiedzieć i porobić te układy. Także naprawdę jest co robić. I teraz, jeżeli patrzymy na ten kosmogram, który oglądaliśmy wcześniej, że tutaj jest ta waga. Gdziekolwiek jest waga, to pamiętajcie, że jest przeczekanie. Waga się zawsze zastanawia. I obojętnie gdzie, tutaj mamy. Zobaczymy, jak to jutro wypadnie, jak to będzie wyglądać jutro, jak będzie wyglądać ta sprawa jutrzejsza. Także mamy naprawdę bardzo interesujący czas. Naprawdę wyjątkowo. Słuchajcie, ja już będę kończył, bo już jest późno, bo jest już 22, prawie 30. Przepraszam wszystkich Was za tą godzinę, że godzinę majstrowałem przy tym. Jutro postaram się, jutro nie mam tak, po prostu musiałem pojechać na pewne miejsce, zrobić między innymi zakupy też. I przyjechałem zbyt późno i myślałem, że się uda. Nie udało się i przez godzinę majstrowałem przy tym, no ale trudno. Zrobiłem ten film, który tam wcześniej oglądaliście. Ja jestem ciekaw, co to będzie jutro. Czy to jest faktycznie tylko jakaś taka dziwna rzecz, czy nie, ale chcę zobaczyć to jutro. Jutro jest taki dziwny dzień, bo wiecie, sobota. I mam nadzieję, że nic się nie stanie, że będzie wszystko w porządku. Mam nadzieję, że nikt nie jest na tyle głupi, bo tak jak mówił pan Putin, właściwie bardzo mądrze to rozegrał. Ja uważam, że to
nastraszenia, właśnie nie nastraszenie, tylko pokazanie swojej siły, bo niektórzy uważają, że nie ma, że Rosja jest słaba. Nigdy Rosja nie jest słaba. Nigdy Rosja nie jest słaba. Nikomu oprócz nas, Polaków, ale to dlatego, że mieliśmy świetnych wojowników. My nie mamy żadnych wojowników w tej chwili. Sobie w ogóle nie dajemy. Ci młodzi ludzie, którzy teraz są, nie nadają się do tego. To trzeba kilkanaście lat walczyć i to naprawdę mocno fechtować, jak to się mówi, bronią, żeby dać sobie radę z czymś takim, jak jest Rosja. W dodatku Rosja jest, to trzeba przyznać, że to jest stan umysłu. To jest zupełnie inny typ myślenia. I w dodatku Rosja zawsze wykorzystywała inne narody do walki. Na ogół oni sami nigdy nie walczyli. Rzadko kiedy. Albo używali Czeczenów, albo używali Kozaków, albo używali tam jeszcze jakichś innych, przypuśćmy Tatarów, czy cały czas. To nie jest tak, jakby nam się wydawało. A tych nacji jest mnóstwo. I wszystkie te nacje są bardzo waleczne. I u nich, na przykład, jeżeli bierzemy te azjatyckie narody, to tam właściwie działania, walki są bez przerwy. Nawet wśród psów. Te psy tam są piekielnie waleczne. To my mówimy, że Staffordy, American Staffordy, że walki, że krew, że to proszę pojechać tam i zobaczyć, jak wyglądają walki psów tam. I to są rytualne, normalne walki, które oni to od wielu lat, właściwie w tradycji mają swoje. To nie jest wymyślone, że oni coś tam. Nie. To nie jest tak, że my jesteśmy przygotowani. My jesteśmy zupełnie do czego Europejczycy. My sobie nie zdajemy sprawy, kim my jesteśmy, jak daleko odeszliśmy w ogóle od jakichś działań. To, że tam jest buddyzm i ten buddyzm trzyma ich, to znaczy tutaj część Mongolii i Chin, i no Japonia, chociaż nie zupełnie, bo tam jeszcze inne religie są, to trzyma to jakoś tak w ryzach. Ale jeżeli patrzymy tutaj z punktu widzenia tej bliższej tutaj, no bo Tatarzy stali się buddystami, tak? Ale gdyby byli muzułmanami, to oni by do tej pory walczyli. Do tej pory by jeździli konno i do tej pory, mimo że jeżdżą, Mongołowie doskonale jeżdżą. No mamy w tej chwili takich bardzo niebezpiecznych, to mamy Czeczenów. To trzeba zawsze, to jest tak, Indie mają Górków, czy Anglia ma Górków, ci, którzy walczyli na Falklandach, tam w Argentynie, to byli Górkowie. Po raz pierwszy Górka otrzymał tytuł majora chyba, czy oficera nawet. Po raz pierwszy, bo wcześniej to nigdy żaden Górka nie mógł otrzymać tytułu wojskowego. Oni byli tak do sierżanta wszyscy. A teraz ponoć już są i to w armii tej angielskiej. Tak jak Czeczeni. Zresztą przypomnijcie sobie z historii, jak były te powstania tutaj, co były pałasze, co jednym ruchem rozbijali czaszki, to jest taka szabla z taką kulą na górze. To byli Czeczeńcy. To były my nazywaliśmy to że to są kozacy. To nie byli kozacy. To byli Czeczeńcy, którzy stali w Warszawie, którzy między innymi tłumili w Łodzi powstania wszystkie. Za czasów carskich. Ja mówię za czasów carskich. Jak oni szli, to już.
Także i my też faktem, że my bardzo dużo Polaków, którzy szli na Syberię, trafiło do Czeczenii. Bardzo dużo. Wbrew pozorom. Tam trafili. Dlatego, mnie się wydaje, że dlatego oni są tacy waleczni, bo mają trochę polskiej krwi. I kiedy z nimi rozmawiałem, oni przywieźli mi te papiery, pokazali mi te papiery. Swoich pradziadków, dziadków. Pytali się, czy to są polskie. Tak, to są polskie. Także nie dziwcie się, że na przykład oni są tak waleczni. My też jesteśmy bardzo waleczni. Ale nie na tyle, żebyśmy byli przygotowani do takiej rzeczy. To jest fizyczna niemożliwość. Jeszcze nam bardzo daleko do jakiejkolwiek. My myślimy bardzo dobrze, ale odbiera się to myślenie. Odbiera się dzieciom, obecnie się odbiera. Chociażby przez te kartkówki, które się teraz robi, cały czas kartkówkami się jedzie. I te kartkówki nie można poprawić. To nie jest to. Nauczyciel nie powinien. Kartkówki są po to, żeby sprawdzić siebie, czy ja dobrze uczę. Tego nie ma. Jeżeli dany przedmiot jest ileś tam złych ocen, czy widzę, że coś jest nie tak, robię kartkówkę i sprawdzam. Aha, wiem, że ten przedmiot jest słaby. I w ten przedmiot trzeba władować. Jeszcze więcej. Po pierwsze, nauczyciele nie potrafią w tej chwili uczyć na zasadzie powtarzania pewnego materiału. Materiał musi się zazębiać. Materiał nie jest tak, że się nauczymy, że uczeń jest na jednej lekcji go nie ma, a na następnej nie powtórzymy i na następnej. Musimy cały czas wracać tym materiałem. Nie jest przeładowany materiał, to są nauczyciele przeładowani. I tutaj w tym momencie niszczymy młodzież, bo mamy nauczyć dodawać, mamy nauczyć myślenia, strategicznego myślenia. Te dzieci świetnie myślą, tylko jeżeli zawracamy im głowę, wtedy one przestają myśleć, bo mózg się broni przed ilością głupoty, a dzieci świetnie orientują się, kiedy jest głupota. Dlatego na przykład ta pani, która jest dzisiaj ministrem, pokazuje, że tu jest błąd, a tu wciska jakiś kit. Ponieważ ona nigdy nie uczyła tak prawidłowo, jak powinno się uczyć. Ja chciałbym zobaczyć jej wyniki, kiedy ona uczy i za 2 lata powtórzyć tą samą klasówkę, czy tak samo napiszą te dzieci. Bo ja jestem pewien, że z tymi samymi błędami zrobią tą samą klasówkę. Ta sama klasa, jeżeli jest, przypuśćmy, w 5. klasie i w 8, to zrobią te same błędy identyczne znowu. Jeżeli będą te same tematy podane. W matematyce, w biologii, w fizyce, obojętnie gdzie. Jestem więcej niż pewien, że ci uczniowie, którzy mieli 2, nie zrobią nic, dlatego że tak uczą. Kiedy za naszych dziadków, jak uczyli gramatyki, to pamiętali do końca życia. Mało tego, potrafili odmienić. Znali rotę na pamięć. W tej chwili dzieci się nie uczą na pamięć, bo nie potrzeba. W pewnym wieku konieczne jest to. Im wcześniej się uczymy dzieci pamięciówki, tym szybciej one konotują, bo mają chłonny umysł. I my robimy ogromny błąd. I teraz, jeżeli my Polacy umiemy liczyć przez przypadek zupełnie, bo zawsze liczyliśmy. Za czasów Jagiellońskich byliśmy świetnymi ekonomistami, bo Bona tutaj wprowadziła geometrię, algebrę. Między innymi wtedy wyliczyła, jak Polska wygląda, co do metra. Ona kazała kartografię zrobić i obliczyła. I dlatego Polacy świetnie wiedzą, jak się liczy w przestrzeni. Pamiętacie, nawet za komunizmu takie 2 kije skręcone i on szedł i tam kręcił tym cyrklem i liczył. To było za czasów Bony, bo ona przeliczyła kompletnie całą Polskę i były mapy doskonałe.
Później dalej przeszło to w ekonomię. Ściągnęliśmy do Kazimierza, tam w Krakowie, właśnie z Węgier Żydów, ponieważ oni zajmowali się skarbówką. I wtedy wytworzyła się ekonomia. I od tego momentu budujemy ekonomiczne. I Uniwersytet Jagielloński ekonomicznie był najlepszy. W Lwowie z kolei teraz niedawno stworzyliśmy tą Lwowską Szkołę Matematyczną, która była oparta zarówno o ekonomię, jak i o matematykę, arytmetykę. I wytworzyliśmy doskonałych matematyków, całą armię. Z tej armii stworzyliśmy Dolinę Krzemową w Stanach Zjednoczonych. Z tej armii stworzyliśmy mnóstwo wybitnych wynalazków. To jest właśnie ta armia. I dzisiaj się niszczy tą armię. Przez co? Przez tych matematyków niedouczonych, bo był moment, gdzie matematycy szli do przemysłu, ale nie do szkolnictwa. To mnie uczyli ci matematycy, którzy już zapomnieli, że się uczy. Jak wygląda matematyka? Już w latach 60., 70. już nie zaczynało brakować wykładowców. Już zaczynali słuchać się, jak mają uczyć. Nie szli programem. Już ten program był ingerowany w ten program. I to jest tragedia. I dlatego Finowie podjęli, przecież fińska szkoła jest oparta o polską szkołę. Ci Finowie, którzy mają najlepsze dzisiaj to jest program przedwojenny polski. Poprawiony troszeczkę. Poprawiony, oczywiście, że tak. Musi być. Ale to są wykładowcy, którzy uczyli się w Polsce. Finowie. Tylko przed wojną. To jest ta grupa Finów, którzy wyjechali, który był dowódcą armii fińskiej, który był w Polsce oficerem. I doszli do czegoś. A my do czego dochodzimy? Do głupot. I mamy teraz takie kwiatki. O. Słuchajcie, kończę, bo trudno, ale przykro mi, muszę kończyć, bo już jest 22:40, przekroczyłem czas. Tam czekają, a ja chcę kolację zjeść i spać, a jutro mamy dzień. Więc słuchajcie, nie dajmy się oczarować głupocie, bo głupota jest wokół nas i to fruwa dosłownie tak, że aż po prostu jęczy i no cóż możemy zrobić? No możemy właśnie tak robić, jak ja robię teraz i w tej chwili i tłumaczyć sąsiadom, nie sąsiadom, że tak czy tak, a przede wszystkim dzieci, chronić dzieci przed głupotą. I to jest najważniejsze, bo żeby te małe dzieciaki, które mają dzisiaj 6 lat i te dzieciaki, które mają 18 lat, wiem, że one mają bunt. To jest normalne, że buntują się. Wszyscy żeśmy się buntowali, to jest taka rzecz, ale ten bunt można sterować. Tym buntem można sterować, bo i tak dostają tą miskę i przy tej misce można rozmawiać z nimi. I wtedy jak one jedzą, jak są głodne, to wtedy zaczynają też myśleć i dawać im to, nie to, co się daje do jedzenia. To musi być tak zwana zdrowa żywność. I tutaj jest największy problem, żeby oduczyć ich jedzenia tych wspaniałości, które przeglądałem dzisiaj w sklepie, po prostu nie wierzyłem. Czekoladki mleczne, takie. A czy te dzieci orientują się, że tam w środku mogą być jakieś pająki kiszone, albo mielone, albo jeszcze jakieś chrabąszcze, czy nie chrabąszcze? Przecież nie wiemy, co tam jest w środku. Więc po co to jeść? I trzeba im to wytłumaczyć. I wytłumaczy się. Dlatego, że
jak są sportowcami i chcą jeść, to muszą jeść wysokobiałkowe i też nie te kurczaki, które wiecie, które a to, że tam jest w jakimś czymś posypane, to ładnie pachnie. Także mamy co robić. Słuchajcie, mamy co robić, bo to się zaczyna od żołądka, a potem dalej. Słuchajcie, z Bogiem, zostawiam was, no trudno, ja muszę uciekać, bo to co tu ukrywać, też muszę coś zjeść i czymś żyć. A no, obiad jadłem tylko. A to było dawno. Trzymajcie się do jutra. No i jeszcze raz, przepraszam za ten numer, ale mam nadzieję, że jutro będzie wszystko w porządku, a będę miał te wiadomości. Zobaczymy. Zwróćcie uwagę, co było w Łodzi. Co było w Łodzi? Może to napiszą, albo może nie. Może powiedzą, może coś się dzieje. Z Bogiem. Pa, pa. Dobranoc.